Witam Państwa. Rozpoczynamy zajęcia z fizjologii od tego, że polecę Państwu książki, z których macie się uczyć. Wersja anglojęzyczna pod redakcją Constanzo. Wersja polskojęzyczna, klasyczny Konturek. Ale jeśli Państwo od razu zainwestują w zakupienie książki do patofizjologii, niezależnie od wersji czy angielskiej, czy polskiej, pierwsze 4 rozdziały są o fizjologii, więc pod redakcją profesora Lilego. Więc dowolna z tych książek pozwoli Państwu na opanowanie materiału niezbędnego do tego, żeby zaliczyć końcowy egzamin z przedmiotu fizjologii. W kursie, który właśnie rozpoczynamy, będą Państwo musieli zdobyć trochę umiejętności praktycznych, co nie będzie w obecnej dobie łatwe, ale na końcowych zajęciach na pewno damy radę to sprawdzić, czy Państwo to opanowali. Dzisiejszy wykład o EKG. Zapraszam. Dzisiejsza prezentacja odnośnie fizjologii układu krążenia będzie miała również swoją bardzo rozbudowaną część odnośnie EKG. W części o EKG zajmiemy się odprowadzeniami, trójkątem Einthovena, elementami składowej opisu EKG, rozpracowaniem tego, jak rozpoznać prawidłowo rytm serca, kiedy on jest zatokowy, kiedy nie. Wspomnimy o blokach, niedokrwieniach, arytmiach, przerostach. Zadaniem układu krążenia jest dostarczanie krwi do tkanek w odpowiedniej ilości do tego, jakie jest zapotrzebowanie tych tkanek metaboliczne. Ten układ może funkcjonować prawidłowo tylko wtedy, kiedy serce jako pompa ma odpowiednio dużą pojemność minutową, a w układzie naczyń, do których ono pompuje, panuje takie ciśnienie, które wymusza ten ruch krwi przez tkanki i potem powrót jeszcze żylny z powrotem do serca. Tymi zagadnieniami będziemy się właśnie dzisiaj zajmować. To przypomnienie, które Państwo w tej chwili widzą odnośnie różnych pomp i kanałów, ma również znaczenie kliniczne, gdyż na przykład pompa sodowo-potasowa może być regulowana przez podawanie pacjentom preparatów naparstnicy. I te elementy, które w tej chwili Państwo widzą, warto zanotować, gdyż mogą pojawiać się nie tylko na naszym egzaminie, również na innych. To, w jaki sposób są aktywowane kanały, również jest zagadnieniem podstawowym, które tutaj przypominam i na pewno mieli to Państwo omawiane na innych przedmiotach. Tego zapewne jeszcze nie było i warto wspomnieć, że 2 główne typy wydłużonego QT są zależne od kanałów potasowych. Jak Państwo na dole zauważyli zespół Brugaty, to tutaj będzie główny mechanizm wpływał na jony sodowe i potasowe, ale ta choroba w naszej szerokości geograficznej nie jest aż tak częsta. Ci z Państwa, które będą pracować w południowych częściach Europy, na pewno się z takimi pacjentami spotkają. Molekularny mechanizm skurczu jest możliwy dzięki ułożonych wzdłuż kardiomyocytu włókn miozyny i
aktyny. Jak do tego dochodzi? Do skrócenia sarkomerów może dojść wtedy, kiedy wielokrotnie powtarzany cykl połączeń między filamentami miozyny i aktyny, czyli tak zwanymi mostkami poprzecznymi, jest w komórce wywołany aż 10-krotnym wzrostem stężenia jonów wapnia. Tam powiedzmy około 1/10 do 1 mikromola na litr. I potem będą mogły powstawać kompleksy wapnia z troponiną C, dzięki czemu będą zmieniały konformację w białkach regulatorowych i związanych z nimi filamentem aktynową, co będzie odsłaniało miejsca na aktynie, które będą mogły oddziaływać z główkami miozyny. Jak do tego dochodzi? Na pewno Państwo wiedzą, co to jest sprzężenie elektromechaniczne. Jeśli nie, to warto się z tym bliżej zapoznać, gdyż o to też zawsze są pytania na każdym z naszych egzaminów. Przebiega ono w kilku etapach, poczynając od wzrostu wewnątrzkomórkowego stężenia jonu wapnia, aktywacji białek kurczliwych, o czym przed chwilą mówiłem, skurczu kardiomiocytu, ale na tym nie może być koniec, bo serce musi się rozkurczać. Żeby do tego doszło, muszą się usunąć najpierw jony wapnia z cytoplazmy, i potem powodowany jest rozkurcz. I każdemu potencjałowi czynnościowemu towarzyszy otwarcie kanałów wapniowych typu L z napływem jonów wapnia do komórki. Te kanały mogą doprowadzać do połączenia z tymi kanałami rianodynowymi, które uwalniają znaczną część jonów wapnia do cytoplazmy z siateczki śródplazmatycznej. Stąd pochodzi nawet 85% jonów wapnia, które się tam pojawi. Ten nagły wzrost stężenia jonów wapniowych doprowadza do tego, że mogą powstać takie kompleksy wapniowo-troponinowe, dzięki czemu miozyna może zacząć kroczyć po aktynie i skrócić długość sarkomeru. Żeby później usunąć jony wapnia, musi zacząć działać atepaza wapniowa siateczki sarkoplazmatycznej, gdzie większość tych jonów wapnia jest magazynowana. Pozostałą część, i to jest ta serka, pozostałą część jonów wapnia usuwa atepaza oraz mechanizm wymieniający 3 jony sodowe za 1 wapniowy. Istnieją 2 fizjologiczne mechanizmy regulacji kurczliwości tych komórek kardiomiocytów. Pierwszym z nich jest mechanizm nerwowy, w którym modyfikacją będzie ulegał właśnie obrót jonami wapnia, a drugi to mechanizm Franka Starlinga, który główne zmiany będą dotyczyły aparatu kurczliwego. Zakończenia nerwowe współczulne i przyspółczulne znajdują się zarówno w okolicy komórek węzła zatokowego, węzła przedsionkowo-komorowego, w mięśniówce przedsionków. Natomiast w mięśniówce komór będą głównie zakończenia nerwów współczulnych. Do regulacji nerwowej kurczliwości serca jeszcze wrócimy, gdy będziemy omawiać efekty tropowe, które są wywoływane w związku z tą aktywnością. A teraz przejdziemy do części odnoszącej się do kurczliwości. Tych
5,5 miliarda poprzecznie prążkowanych komórek mięśnia sercowego, czyli kardiomocytów, kurczy się, a za tą kurczliwość odpowiada liczba i jakość tych kardiomocytów, mechanizmy elektrofizjologiczne, dzięki którym ich praca jest rytmiczna i uporządkowana w przestrzeni i skoordynowana w czasie. No i mechanizmy, które zapewniają energię, czyli przepływ krwi w tym wypadku. Wracając do nerwowej regulacji kurczliwości serca, odbywa się ona głównie za pośrednictwem układu współczulnego, których mediatory to noradrenalina i adrenalina. Działając przez aktywację receptorów beta-adrenergicznych, prowadzą do fosforylacji, aktywacji kinazy białkowej A i fosforylacji różnych białek. Fosforylacja tych białek kanałów jonowych w komórkach węzła zatokowego powoduje przyspieszenie ich automatyzmu i czynności. W przypadku, gdy dochodzi do tej stymulacji układu współczulnego na poziomie kardiomocytów, dochodzi do efektu inotropowo-dodatniego. Gdy przyspieszane jest usuwanie jonów wapnia z komórki, to będzie to efekt lusitropowo-dodatni, czyli przyspieszanie ich rozkurczu. W przypadku przyspieszenia rytmu będzie to się nazywało efektem chronotropowym dodatnim, a w przypadku przyspieszenia przewodnictwa przedsionkowo-komorowego będzie to efekt dromotropowo-dodatni, a do tych efektów jeszcze wrócimy. Natomiast w przypadku mechanizmu Franka-Starlinga regulacja kurczliwości mięśnia sercowego będzie polegać na tym, że wydłużanie sarkomegrów będzie stwarzało lepsze warunki do powstania większej liczby tych mostków miozynowych. Cały ten mechanizm będzie uruchamiany przez zwiększenie spoczynkowego, rozkurczowego napływu krwi i rozciąganie mięśnia komór, co będzie sprzyjało wzrostowi siły skurczu. Można to przedstawić na takich wykresach, gdzie wypełnianie, tutaj ta faza to wypełnianie komory i na wykresach możemy przedstawić, co dzieje się, gdy zwiększy się preload, co dzieje się, kiedy zwiększy się obciążenie następcze oraz to, o czym przed chwilą mówiliśmy, zwiększeniu kurczliwości mięśnia sercowego. Jeśli chodzi o potencjały czynnościowe komórki, to kardiomiocyty mają ją na poziomie minus 85 mV i nie są zdolne do samodzielnej depolaryzacji. Natomiast jeśli dojdzie do zmiany natężenia prądu, takiego, że osiągnie on minus 65 mV, czyli potencjał progowy, dojdzie kolejno do zmiany przepołączalności dla kanałów jonowych, przepływu przez błonem depolaryzujących prądów jonowych sodowego i wapniowego przez te kanały L, które Wam już przed chwilą pokazywałem, a następnie dojdzie do repolaryzacji prądów potasowych, czemu będzie towarzyszył krótkotrwały, chwilowy wzrost potencjału komórkowego, czyli potencjał czynnościowy. Natomiast repolaryzacja będzie wynikała z inaktywacji kanałów sodowych i wapniowych oraz z otwarcia kanałów potasowych. Wzajemne proporcje przepływu tych jonów będą decydowały o długości trwania tego potencjału czynnościowego oraz okresu refrakcji. Refrakcja to jest taki okres, w którym komórka nie może zostać
pobudzona do potencjału czynnościowego. Będzie to widoczne w krzywej EKG jako odstęp QT. Jak zbudowany jest ten układ przewodzący? To węzeł zatokowy mieszczący się tutaj na bocznej ścianie prawego przedsionka. Takie hipotetyczne drogi przewodzące przez przedsionki, gdyż nie są w pełni opisane ani powtarzalne z pęczkiem Bachmana. Impulsy docierają do węzła przedsionkowo-komorowego, skąd układem His-Purkinje do prawej i do lewej komory. Ten układ przewodzący steruje cyklem napełniania i opróżniania jam serca. Najpierw przedsionków, następnie komór i nazywamy to cyklem sercowym. W fazie rozkurczu zastawka aortalna i tętnicy płucnej są zamknięte, a zastawki przedsionkowo-komorowe, czyli mitralna i trójdzielna, otwarte. Krew biernie napływa zgodnie z gradientem ciśnień bierze się z żył poprzez przedsionki, wpada do komór początkowo szybko, a następnie wolno, gdy te ciśnienia się bardziej wyrównują. I ten drugi okres nazywamy okresem wolnego napełniania. I wreszcie skurcz przedsionków, który dopełnia komorę. W EKG w tym czasie jest to widoczne jako załamek P. Tutaj skurcz przedsionka, załamek P w EKG, czyli tu. Ten skurcz przedsionka potrafi dopełnić objętość komory nawet o 20%, zazwyczaj między 10-20%, więc gdy powstaną pewnego rodzaju arytmie, na przykład migotanie przedsionków, to dopełnianie komory o taki procent potrafi nawet spaść. W fazie skurczu elektrycznie pobudzenie komórek sercowych wyzwala skurcz. W EKG jest to widoczne, to elektryczne pobudzenie jako zespół QRS, ale mechaniczna praca komory właściwie głównie tutaj lewej, bo ona stanowi o głównej mięśniowej masie, zaczyna się od szczytu załamka R do końca załamka T. Ten skurcz przebiega w fazie skurczu izowolumetrycznego oraz w fazie wyrzucania. Zamknięcie zastawek przedsionkowo-komorowych to pierwszy ton serca, dźwięk tego zamykania. W dalszym przebiegu w cyklu pracy komór ciśnienie gwałtownie rośnie, ale nie zmienia się objętość. Jest to faza cyklu skurczu izowolumetrycznego, a ciśnienie odpowiednio w aorcie i tętnicy płucnej staje się bardzo podobne do ciśnienia w komorze. Wtedy otwierają się zastawki aorty i tętnicy płucnej i dochodzi do wyrzucenia krwi z jam serca, odpowiednio do aorty tętnicy płucnej i jest to faza wyrzucania. Następnie komórki mięśnia sercowego ulegają repolaryzacji i jest to widoczne w EKG jako załamek T. Mięsień się rozkurcza, a ciśnienie spada do wyjściowego.
Zamykają się zastawki aorty i tętnicy płucnej, to jest drugi ton serca, i rozkurcz izowolumetryczny, po którym to ciśnienie jest z powrotem niskie, poniżej ciśnienia przedsionku i krew może napływać najpierw biernie, szybko, potem wolno, potem czynnie. Średnio taki cykl trwa od 0 do 0,8, czyli 800 milisekund, co daje częstotliwość około 70 na minutę. 1/3 tego cyklu mniej więcej przypada na skurcz komór. Objętość komory to około, końcowo rozkurczowa to około 120 ml, końcowo skurczowa to, tu akurat ciśnienie Państwu pokazałem, przepraszam. Objętość to około 120 ml, a końcowo skurczowa to około 60-50 ml, co oznacza, że mniej więcej tam 50 do 65% tej krwi jest wyrzucane na zewnątrz. Nazywa się to frakcją wyrzutową, czyli taki wskaźnik, który możemy obliczyć z objętości wyrzutowej podzieloną przez objętość końcowo-rozkurczową wyrażony w procentach. Klinicznie bardzo użyteczny parametr. Jeśli tą objętości przeliczymy na minutę, możemy obliczyć pojemność minutową serca, czyli rzut serca, który w spoczynku będzie tam wynosił zależnie od płci między 4 a 5 litrów krwi na minutę, a w spoczynku, a w wysiłku może sięgać nawet 25 litrów na minutę. Ta pojemność minutowa zależy od objętości właśnie wyrzutowej i częstotliwości rytmu serca. Przejdziemy do analizy części elektrofizjologicznej i zaczniemy od odprowadzeń i trójkątu Einhovena. Gdy do lewej ręki przypniemy jedno z odprowadzeń, do prawej drugie, do kończyny dolnej trzecie, powstanie nam taki oto trójkąt z odprowadzeniami pierwszym między prawą kończyną górną a lewą kończyną górną, z odprowadzeniem drugim między prawą kończyną górną a lewą dolną i z odprowadzeniem trzecim między lewą kończyną górną a lewą kończyną dolną. Jednocześnie, mając te 3 pierwsze odprowadzenia, to już mamy razem 6 i kolejne 6 odprowadzeń, które nazywamy odprowadzeniami przedsercowymi, przypinając elektrody do ściany klatki piersiowej. O tym jeszcze za chwilę. Wracając do trójkąta Einthovena, to QRS-y, które będą w tych odprowadzeniach, można odłożyć na taki diagram i wyznaczyć oś elektryczną serca, która prawidłowo powinna się mieścić w przedziale od -30 do +90 stopni. Nazywamy to osią pośrednią, czy też między 0 a 90, wtedy nazywamy to normogramem. Te odprowadzenia przedsercowe muszą Państwo znać łącznie z kolorami i miejscami ich przyczepu, gdyż często o to pytamy na egzaminach. I tak odprowadzenie V albo C1 umieszczamy w 4. linii międzyżebrowej, w 4. przestrzeni międzyżebrowej w linii przymostkowej prawej, V2 również w 4. przestrzeni międzyżebrowej w linii przymostkowej lewej
No i po kolei wszystkie muszą Państwo znać. Są jeszcze odprowadzenia prawokomorowe, gdzie analogicznie do V3 przypinamy po przeciwnej stronie klatki piersiowej i V4. Efekty tropowe, które już omawialiśmy wcześniej, muszą Państwo znać, takie jak efekt inotropowy, chronotropowy, dromotropowy, tonotropowy i lusitropowy. Wpływ układu autonomicznego na serce i układ przewodzący oraz kurczliwość, zarówno układ sympatyczny i parasympatyczny z dokładnym mechanizmem, co się kiedy dzieje. Również Państwo słyszeli w pierwszej części wykładu. Wracamy do ekogramów. Pierwszy załamek P, potem załamek Q, R, S. Jeśli chodzi o odstęp PQ, czyli od początku zamka P do początku zamka Q, w anglojęzycznej nomenklaturze jest nazywany PR, gdyż nie zawsze występuje załamek Q. Jeśli jest taki duży jak tutaj w EKG, że można tu spokojnie postawić kropkę, to zazwyczaj jest patologiczny, czyli jeśli zbyt długo trwa, jeszcze jest zbyt głęboki. Potem linia izoelektryczna odcinka ST. Linię izoelektryczną wyznaczamy od końca zamka T. Załamek U nie zawsze występuje do początku zamka P. I jeśli w tej samej linii jest odcinek ST, to mówimy, że jest w linii izoelektrycznej. Dość często większość osób patrzy na PQ i porównuje je z ST, ale nie zawsze jest to dobry pomysł, zwłaszcza gdy chory ma jakąś chorobę osierdzia. PQ ulega dość często wtedy zmianie. EKG prawidłowe, w którym szukamy dodatnich załamków P w odprowadzeniu drugim i w odprowadzeniu AVR ujemnych. Jeśli znajdziemy 3 takie kolejne, jeden, drugi, trzeci załamek P, po których następuje QRS w częstotliwości między 60 a 100, spełniające przynajmniej te kryteria, to prawdopodobnie jest to rytm zatokowy. Czasem się zdarza, że rytm jest zatokowy, ale ktoś źle podpiął EKG. I takie błędy się zdarzają. Na ćwiczeniach, które będą mieć Państwo ze mną, będziemy ćwiczyć to przypinanie EKG. Mam nadzieję, że nie będzie żadnych błędów. Dlatego trzeba koniecznie wiedzieć, gdzie który kolor odprowadzenia przyczepić. I tak, jeśli się zdarzy pomyłka, to najprościej rozpoznać to po braku zgodności w konfiguracji QRS-a w odprowadzeniu pierwszym i V6. Najczęstszy błąd to zamiana prawej i lewej ręki i wtedy będzie dodatni załamek P w AVR-ze. Inne pomyłki zdarzają się rzadziej. Tutaj widzą Państwo układ prawidłowy i w odprowadzeniu pierwszym QRS jest większym R-em, mniejszym S-em i tak samo jest w V6. Natomiast jeśli nastąpi jakieś zamienienie odprowadzeń, to proszę zwrócić uwagę, że V6 i 1 nie są podobne, a nawet jeśli są, to wtedy robi się linia izoelektryczna w odprowadzeniu drugim.
Tutaj przykład albo od pomylonych odprowadzeń, albo rytmu przedsionkowego, gdyż załamek P w odprowadzeniu drugim jest raczej ujemny, no to znaczy na pewno jest ujemny, a w AVR jest dodatni, co daje nam możliwość pomylenia właśnie tych odprowadzeń. Poza tym, jak Państwo widzą, w jedynce jest mały r, duży S, a w V6 jest duży R i S. To tutaj to jest akurat zmyłka, pobudzenie komorowe dodatkowe przedwczesne. Określając EKG, opisując EKG, musimy zwrócić uwagę na rytm wiodący, jego ewentualne zaburzenia, ocena czynności rozrusznika serca, ocenę poszczególnych załamków P, odstępu PR, QRS, ST, T i QT, ocena relacji przedsionkowo-komorowych, czyli bloków i ocena morfologii zespołu QRS, a na końcu musimy poszukać cech zawału i niedokrwienia. Do określenia, czy to jest rytm zatokowy, służy nam przede wszystkim załamek P, którego tutaj, jak Państwo poszukają, to nie znajdą. Oprócz tego zauważą Państwo, że jest różny czas odstępów RR. Ten jest krótszy, ten dłuższy, ten znowu krótszy. Każdy jest inny. Taka zupełna niemiarowość i brak załamków P. Najlepiej, jeśli ich nie widać w odprowadzeniu drugim, to jeszcze na wszelki wypadek sprawdzić V1 i tutaj zobaczą Państwo taką falę migotania oraz w odprowadzeniach z nad dolnej ściany, czyli w trójce i w AVF-ie, gdzie też nie widać załamków P, rozpoznajemy migotanie przedsionków. Tutaj te QRS-y są mocno nieprawidłowe, gdyż występuje w nich blok przewodzenia w lewej odnodze pęczka Hissa, co daje taki charakterystyczny kształt zazębiający się w tak zwane uszy królika w odprowadzeniu pierwszym, no i w V6, gdzie nie ma załamków Q, jest przeciwstawny załamek T, te uszy królika z taką fazą plateau na R-ze. Tutaj akurat bardziej widoczne tu w V5. No i dodatkowo są jeszcze poszerzone. Mają przynajmniej 4 kratki, co oznacza przerost w bloku odnogi. Gdy rytm przedsionków i komór nie współgrają ze sobą wcale, mówimy o bloku przedsionkowo-komorowym całkowitym i leczeniem w takim wypadku jest wszczepienie rozrusznika serca pod lewy obojczyk przez żyłę podobojczykową, potem żyłę próżną górną wprowadzamy do jamy prawego przedsionka oraz przez zastawkę trójdzielną do wierzchołka prawej komory elektrody, no czasem tutaj do drogi odpływu, które mają za zadanie koordynować pracę zarówno przedsionków, jak i komór. W EKG taka koordynacja jest widoczna jako te piki stymulacyjne. Po pierwszym piku widać tutaj takie niewielkie wychylenie w odprowadzeniu drugim i jest to pierwszy pik odpowiada stymulacji w przedsionku, po drugim piku widać QRS i jest to stymulacja komory, czyli tutaj ten pacjent ma wszczepiony rozrusznik delty. Tutaj jeszcze, jak Państwo zauważyli, QRS jest zupełnie w innym kierunku oraz w innej relacji ze stymulacją. No akurat to jest pobudzenie dodatkowe.
Jeśli jest jeden pik stymulacji, to trzeba się zastanowić, co po nim widać, czy przedsionek, czy komorę. Tutaj widać QRS, więc jest to stymulacja typu komorowego. Myślę, że na dzisiaj wystarczy. Trzymajcie się. Do zobaczenia na zajęciach wkrótce. Bądźcie przygotowani. Na pewno będę z wszystkiego pytać, a wszystkie elementy, które są w sylabusie, będziemy ćwiczyć. Powodzenia.